Jesteśmy w ośrodku edukacyjnym Magórskiego Parku Narodowego. Ośrodek może nie jest najmłodszy, aczkolwiek ekspozycja, którą widzimy dookoła, ma około rok, więc jest to młoda ekspozycja, a dodatkowo ten rok dosyć szczególny, rok, kiedy byliśmy sporo czasu zamknięci, w związku z czym jeszcze nie zdążyliśmy się nią pochwalić. Natomiast ekspozycja, którą stworzyliśmy jako tą nową część, przedstawia życie lasu, parku i życie terenów otwartych. Natomiast to, co jest dla nas bardzo ważne, to jest to, że nie chcieliśmy odtwarzać parku w pigułce, chociaż często tak myślimy o tym miejscu. Rzeczywiście mamy tutaj bardzo dużo różnych eksponatów, bardzo dużo eksponatów multimedialnych, czyli takich, które nie tylko się ogląda, ale także których można powąchać, które można posłuchać. Oczywiście całe spektrum wykorzystania zmysłów tutaj zaangażowaliśmy. Natomiast nie było naszą intencją odtworzenie parku w budynku. To jest bardzo ważne, bo bardzo mocno zależy nam na tym, żeby jednak to był tylko krok do tego, żeby wyjść w teren i zobaczyć, jak ta przyroda w tym niezwykłym miejscu wygląda, żeby jej doświadczyć na zewnątrz. A tutaj dajemy taki mały prezent, możemy tak powiedzieć, wszystkim odwiedzającym to miejsce, taką małą zachętę do tego, żeby rzeczywiście zobaczyć, jakie bogactwo mamy dookoła. Tak myślę o tym, że rzeczywiście tym największym bogactwem naszego Parku Narodowego jest to zaplecze miejsca, jest zaplecze całej przyrody, którą tutaj mamy, która rzeczywiście jest znacznie bardziej fascynująca niż to, co moglibyśmy wyczytać w książkach czy oglądać w różnych albumach. To zdecydowanie jest coś nie do przegapienia, tak myślę, dla wszystkich osób, które tutaj przyjeżdżają i przyjeżdżają właśnie niekoniecznie dlatego, żeby się dowiedzieć, ale po to, żeby doświadczyć. I mamy taką świadomość. Naszym celem w tej naszej działalności edukacyjnej, owszem, jest opowiedzenie także o tym, co tutaj mamy, ale na samym początku jest to, aby zbudować relacje między odwiedzającymi a przyrodą, a tym, co jest tutaj ważne, co jest tą największą wartością tego miejsca. Jedną z 3 podstawowych funkcji Parku Narodowego jest edukacja. I to, co robimy tutaj w parku, jak tą edukację rozumiemy, to nie wyłącznie działanie wspierające dla ochrony przyrody, dla ochrony całego tego miejsca, ale to jest również traktowanie edukacji jako ochrony tego miejsca, która jest realizowana w innym czasie i w innym miejscu niż działania ochronne, ale jednak bez edukacji, bez tego budowania relacji między uczestnikami, między osobami, które to miejsce odwiedzają, a przyrodą, a całym dziedzictwem przyrodniczym tego miejsca, ta ochrona nie byłaby możliwa. Więc to, co przygotowujemy dla turystów, dla zwiedzających, to jest możliwość doświadczenia przyrody. No to miejsce samo aż się prosi o to, żeby wyjść w teren, żeby poczuć, zobaczyć, powąchać. Ważne jest dla nas to, żeby dać ludziom możliwość bycia w przyrodzie, żeby dać im możliwość kontaktu. I miejsce, w którym jesteśmy, cała ekspozycja, wykorzystanie tych przeróżnych zmysłów jest właśnie po to, żeby zachęcić ich, żeby jakby nie kończyli tutaj, w tym miejscu, bo to jest dopiero taki przedsionek tego, co czeka ich rzeczywiście na terenie parku, na ścieżkach przyrodniczych, na szlakach czy w innych udostępnionych do tego celu miejscach. W naszym muzeum mamy kilka ekspozycji. Na głównej sali ekspozycyjnej znajduje się taka diorama, która pokazuje, jak wygląda życie na terenie parku w 4 porach roku. I możemy tam zobaczyć całe krajobrazy tego, jak nasz park wygląda w tym czasie, gatunki zwierząt, roślin. Oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, jest to po to, aby przekierować uwagę zwiedzających do zobaczenia tego na żywo. Oczywiście nie zmieściliśmy wszystkiego w jednym miejscu, natomiast wydaje mi się, że jest to taki element, który zachęca do tego, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca, bo to są prawdziwe miejsca odwzorowane w dioramach na żywo. Oprócz tego mamy również 3 piętra ekspozycji multimedialnych.
które opowiadają głównie o życiu lasu w naszym parku. Nie jest to bardzo dziwne, dlatego że to jest jeden z najbardziej leśnych parków narodowych w Polsce, w związku z czym opieramy się o las, który jest siedliskiem życia i pokazujemy, co można w tym lesie zobaczyć, jak wygląda to życie lasu od środka, które nie zawsze jest tak łatwo dostrzegalne. No tutaj rzeczywiście w jednym miejscu postaraliśmy się ująć te takie najciekawsze elementy, ale także takie elementy, które są łatwe do zauważenia dla każdego turysty, więc to nie są tylko takie wyjątkowe perełki, ale też takie czy gatunki, czy elementy, które każdy zwiedzający może zobaczyć, nawet kiedy wędruje turystycznie po tym obszarze, po to, żeby zachęcić rzeczywiście do tej obserwacji przyrody, do przyglądania się światu, który jest dookoła nas i myślę, że to się nam całkiem nieźle udaje. Opowiadamy nie tylko za pomocą tekstu, właściwie jest tutaj bardzo niewiele. Odwołujemy się do doświadczeń, odwołujemy się do tego, w jaki sposób doświadczamy świata dookoła nas i wydaje się, że to jest taka droga, która w jakiś sposób naszym odwiedzającym sprawia też dużą radość odkrywania w tym miejscu, ale też zachęca ich do tego, żeby robili to w terenie. Na naszej ekspozycji mamy bardzo wiele różnych elementów i opowiadamy właściwie o całym spektrum tego, co można spotkać w parku, za pomocą detali, za pomocą pojedynczych gatunków, za pomocą na przykład pewnych wycinków różnych badań naukowych. I co jest niezwykle ciekawe, to, że właściwie każda osoba, która odwiedza nasz ośrodek, odnajduje tutaj coś dla siebie i są to zupełnie różne rzeczy. Dzieci najczęściej interesują się wszystkimi tymi elementami manipulacyjnymi, ale też zwracają uwagę na bardzo drobne gatunki. Na przykład na sali ekspozycyjnej mamy kreta, mamy drobne gryzonie, na które właściwie dorośli często nie patrzą, które pomijają jakoś w swoich obserwacjach, często patrzą na gatunki bardziej spektakularne. Natomiast te drobne elementy dla dzieci są na przykład niezwykle fascynujące. Z kolei naukowcy oczywiście zwracają uwagę na te elementy badań naukowych. Mamy tutaj taką część poświęconą na przykład migracjom orlików krzykliwych. Orlik jest naszym gatunkiem herbowym. Są prowadzone różne badania związane z tym gatunkiem i dajemy także wgląd właśnie w wyniki tych badań, w związku z czym także taka część ekspozycji tutaj zachęca do poznawania tego gatunku. Natomiast mamy też takie fragmenty, które właściwie fascynują przeróżne grupy naszych odbiorców i staramy się do nich wszystkich dotrzeć. Natomiast to chyba, co jest taką cechą wspólną tego wszystkiego, to jest to, że zanim powstała wystawa, mocno zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego w ogóle te rzeczy mogłyby mieć znaczenie dla ludzi. Dla nas, dla pracowników parku, którzy tutaj pracują, którzy dbają o to miejsce, one znaczenie mają od dawna, natomiast zastanawialiśmy się, dlaczego na przykład las bukowy, który tutaj rośnie, mógłby mieć znaczenie dla mieszkańca Chorwacji, dlaczego opowieść o orliku krzykliwym mogłaby mieć znaczenie dla kogoś z innego kontynentu. To wydobycie tego znaczenia dla każdej osoby, która tutaj przychodzi, wydaje się nam kluczowe, bo to ona właśnie buduje relacje między światem przyrody, między tym miejscem, w którym jesteśmy i przestaje być właściwie tylko miejscem na mapie, punktem na mapie, ciekawostką przyrodniczą, ale staje się czymś, o co mamy nadzieję w przyszłości nasi odbiorcy będą się troszczyć.